Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj w konkurencyjnym dawnym mieście Podgórze. Było tu też getto z najdłuższym murem. Za chwileczkę zobaczycie fragment, więc to jest właśnie zagadka na dziś. Zostańcie ze mną do końca. Dziękuję za w pełni oglądanie mojego vloga. To bardzo istotne teraz, oglądalność. A za chwileczkę zobaczycie, gdzie mieszkał Chopin i nieznany bohater, który uratował też Żydów niczym Schindler, a nie ma o nim książki ani filmu. Więc uwaga, przygotowani do startu. 3, 2, 1, lecimy! Przed nami dzisiaj 1100 kroków. Zaczynamy od rynku podgórskiego, po czym przemieścimy się tramwajem już w kierunku Wieliczki. To dawna ulica Solna, przecież tak była nazwana Limanowskiego. Podgórze jako miasto zostało założone przez Austriaków w końcu XVIII wieku. I mieli tutaj aspiracje, aby konkurować z Krakowem, więc tutaj taki neogotycki kościół Notre Dame Podgórza z wieżą wzorowaną na Bazylice Mariackiej przy rynku. Przy rynku podgórskim znajdują się piękne kamieniczki, jak tutaj ta pod Jeleniem, czy hotel dawny, w którym zatrzymał się Fryderyk Chopin. W Krakowie było za drogo i tu właśnie w hotelu pod Czarnym Orłem, widzimy czarnego orła w tym panonie, zatrzymał się słynny kompozytor polski Fryderyk Chopin. Tu rynek podgórski w starej odsłonie i obecnie od czasu do czasu odbywa się tutaj targ pietruszkowy. Obecnie Podgórze już od ponad 100 lat jest dzielnicą Krakowa. I zobaczmy stary budynek magistratu, czyli Rady Miejskiej właśnie konkurencyjnego miasta Podgórze. Podgórze liczyło więcej mieszkańców niż Kraków, w tym panonie nagi mężczyzna siedzący nad Wisłą. Tutaj był też port solny i miasto przemysłowe. Ponad 40% mieszkańców było innego wyznania niż chrześcijańskie. Były tutaj różne kultury, więc Podgórze stanowiło taki tygiel międzykulturowy. I zanurzamy się w czasy okupacji hitlerowskiej. 2 lata po Blitzkrieg Niemcy utworzyli żydowską dzielnicę mieszkaniową. Teraz zbliżamy się znowu koło tego magistratu, który był używany jako główny budynek SS, do dawnej bramy getta. Tu dokładnie znajdowała się właśnie brama, przez którą przejeżdżały tramwaje, tak jak dziś, bez zatrzymania, ponieważ mówiono, że niebezpieczeństwo epidemii, nie wolno, tramwaje nie miały postoju. I tu przy rynku podgórskim pokażę wam coś, co w ogóle nie jest znane. Józef Madrycz to był inny przemysłowiec niemiecki, który w czasach nazistowskich prowadził wytwórnię uniformów dla Wehrmachtu. I tutaj te zakłady Optima znajdowały się właśnie w Podworcu. Teraz wychodzę z tego Podworca. Zatrudniał wielu Żydów, uratował setki Żydów, ale nie ma o nim książki ani filmu, więc pozostał w zapomnieniu. O Oskarze Schindlerze wie cały świat. Ta kamienica była na granicy getta żydowskiego, przy granicy z aryjską stroną, więc wszystkie okna były zamurowane. Natomiast kościół świętego Józefa stał tuż przy granicy getta. I tu Roman Polański przypomina sobie, że tu gdzieś z rodziną mieszkał w tym getcie, zmuszony oczywiście do mieszkania. Polańskiemu udało się uciec z getta i tak przeżył okupację dzięki pomocy polskiej rodziny. Zobaczmy, ulica Limanowskiego. To działacz polityczny okresu międzywojennego. Taka nazwa już powstała jeszcze w okresie międzywojennym. A ta ulica była też zwana Traktem Solnym. W czasie utworzenia getta żydowskiego była to
główna ulica rozpoczynająca się bramą numer 1, tu od strony Rynku Podgórskiego, a kończyła się przy wylocie ulicy Wielickiej. O, właśnie tutaj. I teraz, jadąc już tramwajem, popatrzymy na dawny teren też getta. Miał 4 bramy getto żydowskie, 16 ulic i ponad 15 000 Żydów było tutaj zgnieżdżonych. Mieli przestrzeń ponad tylko 2 metry kwadratowe na osobę i getto stawało się coraz mniejsze, aż w końcu nastąpiła likwidacja getta po 2 latach. Zimno-marcowy miesiąc 1943 roku. Ponad 4000 Żydów zostaje zabitych bądź w Auschwitz, bądź w ramach akcji likwidacji getta przez SS, jednostki Judendienst, jak i tu polskiej niebieskiej policji. Po czym pozostali Żydzi muszą iść do obozu Płaszów i w obozie koncentracyjnym Płaszów też większość z nich kończy żywot. To jest właśnie brama numer 1 do getta z cynicznym napisem Jidische Wohnbezirk w formie takiej orientalnej była w czasach nazistowskich. A tu zobaczmy, Schreiber, jakiś dawny mieszkaniec, właściciele kamienic. To byli bogatsi mieszkańcy, zakładali tu swoje sklepy, sklepiki w czasach austriackich, mówimy tu o XIX wieku. I znowu pięknie utworzony szlak pamięci właśnie terenu getta, stąd też byli wyprowadzani mieszkańcy getta na swoją ostatnią drogę do obozów śmierci, obozów zagłady. Tu starego typu tramwaj z Chrzanowa. Tamte to jest stare tramwaje, jeszcze jeżdżą w Krakowie. Hydraulika, sam korzystam tutaj z pomocy. A tu taki malutki sklepik piekarni. Ciężko dostrzec ślady starego getta, ponieważ jest nowe apartamenty powstają. A tu przy dawnej bramie numer 2 getta żydowskiego przed wojną był wspaniały pałac, gdzie powstały różne słodkości, cukierki, cukier, firma Kryształ. Popatrzmy, będą zbliżenia na ten słynny pałac. Tu, tuż za mną, najdłuższy fragment muru getta, który tylko mniej niż 1% turystów odwiedza, ponieważ nie jest po trasie. Przyznam się szczerze, że też nie pokazuje. Mamy teraz za to wizualną możliwość zobaczenia go z różnych stron. Zobaczcie, jakie kuriozum. Tu jest plac zabaw, a tuż za tym właśnie było getto. Stary kamieniołom Krzemionki, wspaniały teren wspinaczkowy de facto, kiedyś tu się dużo wspinałem. I zobaczcie, odnowiony przez jedną z rodzin żydowskich właśnie najdłuższy fragment dawnego getta żydowskiego w formie takich macew, czyli to była fantazja Niemców, aby stworzyć taki cmentarz żywych Żydów. Więc w Krakowie tylko taką formę miał mur getta, właśnie takich macew, a w tle szkoła ludowa, gdzie uczą się dzieci. Udało mi się prześlizgnąć od strony właśnie szkoły. Za chwileczkę zobaczymy widok z lotu ptaka. Tu w dole ulica Limanowskiego i po lewej szkoła ludowa jeszcze z czasów austriackich. Zobaczmy, że
Mur jest przez krzaki widoczny dzięki temu, że nie ma liści. Bezśnieżna zima tego roku. Ludzie sobie pieski tu wyprowadzają i plac zabaw przy najdłuższym murze getta żydowskiego. Jeszcze robię zbliżenie na tympanon z herbem Podgórza, 2 kolumny i nagi mężczyzna siedzący nad Wisłą. Podgórze miasto portowe, dawne spławianie soli nawet do Bałtyku, stąd się odbywało. I wsiadamy znowu w tramwaj, dziś powietrze znów nieświeże, więc jest bezpłatny przejazd i przelecimy tą częścią taką brudniejszą tej ulicy Limanowskiego, ale inspiracja była to dla Stevena Spielberga, żeby robić tutaj zdjęcia do słynnej listy Schindlera, więc przejedziemy sobie tą drugą częścią i słyszymy naturalne dźwięki miasta. Chwała Bogu, kończymy już tę ulicę, właśnie kapliczka pod Bogiem Ojcem, a za chwileczkę zobaczycie jeden z najstarszych budynków na terenie Podgórza z czasów właśnie Habsburgów. Osada Podgórza uzyskała status wolnego miasta królewskiego i tutaj powstał jeden z pierwszych właśnie budynków murowanych. Zajazd pod Benedyktem, o właśnie ten biały, zobaczcie tam w tle, obecnie Muzeum Podgórza. Był to dawny też szpital wojskowy, potem w okresie międzywojennym wojskowa wytwórnia wozów taborowych, a w czasach nazistowskich wytwarzano tu pojazdy koncernu Auto Union AG, Aktiengesellschaft. Był tutaj też w czasie II wojny światowej więzienie, filia więzienia Świętego Michała, gdzie znaleziono stary gryps więzienny wykonany na bibułkach do skręcania papierosów. Jest w ekspozycji tego muzeum, bardzo zachęcam. Także jesteśmy już praktycznie na wzgórku, na zakończeniu. Chciałbym Wam pięknie podziękować za wytrwanie tego spaceru. Dziękuję za oglądnięcie w całości. Oczywiście vlogów, polecenia, subskrypcje są niezwykle miłe memu sercu. Nie zapominajcie o poleceniach. I już zobaczymy się w kolejnym vlogu. Myślę, że w nowej ciekawej innej ulicy. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!